Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w popołudniowym komentarzu dnia. Dziś jeden z moich ulubionych tematów, czyli pożyczki, mikropożyczki, dłużnicy, komornicy, samo mięsko. Tak. Dziękujemy, że jesteście z nami i że nas oglądacie. Dziękujemy, że tak dużo osób odpowiedziało na poranne pytanie, tak, w konkursie i podało prawidłową odpowiedź. Już możecie nie wysyłać. Został Paweł się aż zarumienił. wyłoniony zwycięzca, tak, i ja postanowiłem dla drugiej osoby też ufundować kubek od siebie, a więc 2 kubki zostaną wysłane, tak, a więc jutro rano powiemy, kto wygrał, natomiast oczywiście z tymi osobami się skontaktujemy, zapraszamy do brania udziału w naszych konkursach, można wygrać takie kubeczki, pokaż, no właśnie nawet ja nie mam kubka. Bo mam pełny. Pełny masz, okej. Tak. Tutaj może kiedyś zasłużę, też dostanę taki kubek, pewnie w przyszłym miesiącu. Dopiero co ty z nim robisz? Chciałem dać bo dobra. ewidentnie spragniona jest, ale nie. Tak, ona ci tam przez ramię. Nie przedłużając, słuchajcie, poważny temat, który dotyka 20 milionów Rosjan. Wzrosty rok do roku o kolejne 20%, mimo że zeszły rok był też rekordowy. Co jest trochę szokujące, bo 20 milionów Rosjan to oznacza 60 milionów, może mniej, 50 milionów Rosjan, no bo powiedzmy, że mamy rodzinę, to może jest czasami mąż zadłużony, żona zadłużona, no dziecko pewnie trudno, dzieci, żeby były zadłużone, no ale powiedzmy, no trzeba by pomnożyć te 20 razy, myślę tak 2,5, no bo tutaj mamy powyżej 1 dziecka jednak w Rosji tą średnią, a więc dużo, tak? Można rzec, że prawie blisko połowa, 40% Rosjan zadłużonych w firmach mikropożyczkowych. Te kwoty oczywiście w stosunku do kredytów hipotecznych i kredytów konsumpcyjnych tak nie powalają, natomiast chyba problem powala co niektórych, bo widzimy, że te osoby, które są często zadłużone w tych firmach mikropożyczkowych, mają często w dużej części komornika na głowie, no i spiralę zadłużenia, z którego nie mogą wyjść, bo powiedzmy sobie ile, i to jest chyba też szokująca liczba, bo tak 20 milionów, z czego ile tam, Mateusz, jest stałych klientów firm, bo to szokuje. Stałych klientów firm, że cały czas wracają. Tak. Jak gdzieś widziałem tą informację. 83%. Tak, 83% powtarzalnych. I słuchajcie, kiedyś... No to stałych, no jak powtarzalnych to Tak. No. Kiedyś mówiliśmy, że to dotyka najprawdopodobniej tych najbiedniejszych, których nie stać na czynsz i tak dalej, i że najpewniej są to osoby niewykształcone, nie mające takiej ekonomicznej wiedzy, takiej podstawowej, że te spłacanie mikropożyczek i zaciąganie mikropożyczki do spłacenia kolejnej mikropożyczki, że to powoduje niesamowite konsekwencje, ale bardzo długi artykuł na MKRU opisuje historię ludzi z wyższym wykształceniem. Przykład tu jest 43-letniej Swietłany, nauczycielki matematyki, czyli wyższe wykształcenie, no i od 10 lat również psycholog, czyli osoba, która powinna rozumieć, jak działa matematyka, jak działa oprocentowanie kredytu i tak dalej, a drugi temat, jak działa wpędzanie siebie w spiralę zadłużenia. No i z takiego combo ona zaczęła od laptopa, skończyła na 4 mikropożyczkach i w wezwaniach na policję mówi, że nie może tego spłacić, że już całkowicie ugrzęzła w tych długach. No to są
historię, pewnie w Polsce też znana, ale tam na masową skalę. 20 milionów to No, jest... jeżeli wiesz, odejmiemy w sumie tych najbiedniejszych i tych najbogatszych, to myślę, że można powiedzieć, no bo najbogatsi nie muszą, Tak. nawet klasa tam wyższa, ale średnia nie musi, Mhm. bo może dostać kredyt po pierwsze w banku, po drugie na nie takim lichwiarskim oprocentowaniu. Mhm. Natomiast no, najczęściej to mamy albo tych ubogich, ale nie takich już zupełnie gdzieś na głubince mieszkających i tam. Bo ci mikropożyczki to mogą nawet nie dostać. Nie Może. dostać, tak, i zresztą Mhm. trzeba jechać daleko, nie? No ale to powiedzmy jest te 10-15%. I mamy tą taką niższą klasę albo ubogą, albo średnią. Wyższą ubogą albo niższą średnią, coś takiego. Tak, nie? coś takiego. I oni są najczęściej dosyć dużo, 20 milionów Rosjan, czyli zakładamy, że każdy ma rodzinę. 83% jest już w spirali zadłużenia, no bo jak należy to czytać? No, tak jak ta pani, jeżeli już ma te 4 mikropożyczki, a my mówiliśmy, że na przykład w bankach jeszcze bardzo często jest tak, że się ma i mikropożyczki, i kredyt w banku. Kredyt hipoteczny I najczęściej kredyt na jeszcze mieszkanie. hipoteczny jeszcze na głowie, a więc to są takie trudne życiowo decyzje potem, no bo już w którymś momencie jest wiadomo, że się nie da tego spłacić. A dlaczego się nie da tego spłacić? Żeby to też było zrozumiane. Dlatego, że jeżeli chodzi o takie podstawowe prawidła ekonomiczne, w momencie, kiedy jest możliwość zaciągania kolejnej mikropożyczki, a dochody się nie zwiększają, a cały czas te spłacanie tych odsetek pochłania, a to mówiliśmy często, że pochłania powyżej 50% zarobków, a często 80% zarobków, no to wtedy no, nikt nie jest w stanie spłacić, tak? I tutaj widzimy, że nawet wyższe wykształcenie nie powoduje, że ludzie potrafią te podstawowe pojęcia ekonomiczne sobie przyswoić, tak? Tak. Też czasami jest tak, że ta sytuacja ich zmusza, bo czasami może wiedzą, że wpadną w tą spiralę, no ale ponieważ mają taką sytuację życiową, a nie inną, i cały czas ten wzrost dobrobytu w Rosji nie następuje, a ubożenie następuje społeczeństwa, no bo to jest też przyczyną, tak, no bo jeżeli ta nauczycielka by zarabiała coraz więcej i faktycznie byłby wzrost tych realnych dochodów, to być może w którymś momencie by wyszła, tak. Tu jest historia, jak sobie radzi z tą sytuacją. Chodzi, zbiera puszki, no i udziela korepetycji. Podejrzewam, że nie jednocześnie, no ale radzi sobie na takiej zasadzie. Korepetycje, no to okej, natomiast te puszki, no już musi być naprawdę ciężko, żeby wiesz, ona pracowała na 2 etatach, potem udzielała korepetycji, a jeszcze później chodziła z tymi puszkami. To też przesłanie jej jest bardzo ważne. Słuchajcie, nie wpadajcie w kilka mikropożyczek. Nie umiecie spłacić, to nie spłacajcie tej jednej, nie zaciągajcie więcej. To jest jej główne takie przesłanie do czytających ten artykuł. Jej marzeniem jest osobiście tylko po prostu wyjście kiedyś na prostą, natomiast wydaje mi się, że będzie ciężko, chyba że ogłosi jakiś rodzaj upadłości. I ja mam do ciebie pytanie w związku z tym, bo mówi się często o PKB wypracowanym przez społeczeństwo. Czy społeczeństwo, które musi pracować ponad etat, ponad 2 etaty, w ten sposób pompuje PKB? Bo to wiesz, sytuacja życiowa zmusza ich do pracy ponad wymiar. To na krótką metę daje to pewnie w statystykach dobre wyniki. Wiesz co, pewnie tak, no jeżeli ktoś policzymy tą pracę, wydajność tej pracy, jakby pracowała normalnie na 1 etat, a pracuje na 2 etaty, no to na pewno gdzieś się to wlicza, natomiast też Rosja na przykład chwali się jakimś tam wzrostem PKB,
No i do tej pory ja raczej obserwuję cały czas, że mamy po pierwsze duże nierówności społeczne w Rosji, które od lat 90. myślę nawet, że się nasiliły. Tak bym to traktował, czyli mamy ludzi, którzy są coraz właśnie biedniejsi i coraz bardziej zadłużeni. I to jest taki postępujący proces, tak? Bo to zadłużenie to nie jest tak, że ktoś tam w przeciągu roku, tak jak tu właśnie te przykłady, oni próbują, tak? Próbują wyrwać się z tego, ale no już są chyba na takim etapie, że będzie bardzo trudno, a to też akurat ten artykuł, który omawiałeś, no tam nie ma tych skrajnych takich przypadków, nie? Tak. Bo oni mówią właśnie w jaki sposób jest ta egzekucja, że ludzie dzwonią po nocach, że tam niby jest to prawo, że nie można, ale no bardzo taka ci windykatorzy są no nie mają żadnych chyba skrupułów. A wydaje mi się, że zostały takie też opisane bardziej lightowe rzeczy. Tak, wiesz co, bo to jest gazeta, nie oszukujmy się, która bardzo często pisze propagandowa, tak? Propagandowo, tak. Mamy tu sytuację, że ta sobie radzi zbierając puszki, inna pani się zastanawia, czy nie zgłosić wniosku o upadłość, kosztuje to 150 000 rubli, trwa rok, a ona sobie już w międzyczasie robi kurs manicure czy coś. Tak, że sobie jakoś może poradzą, takie jest nadzieja, natomiast w większości wypadków nie poradzą, ale przy okazji są poruszone właśnie ważne kwestie. Tak. Osławiona upadłość. Żeby właśnie wyjść z tej spirali, to ty musisz mieć pieniądze. Tak. Czyli musisz wziąć na przykład następną mikropożyczkę, żeby złożyć wniosek. A wtedy ona ci się wlicza w tą upadłość, czy to już jest na nowy rok, w sensie na nowe życie? Wlicza się. Bierzesz mikropożyczkę, żeby mieć na wniosek o upadłość i wtedy... Tak. A więc to jest ciekawe. Tak, do tego dochodzi, natomiast no ta upadłość, no też są konsekwencje, tak? To nie jest tak, że ogłaszamy i sobie możemy zupełnie wszystko robić, a więc jeżeli ktoś ma jakieś nieruchomości, jakieś ruchomości, no to w tym momencie startuje od zera. I to jest proces, a więc wiele się osób na to nie decyduje, tak? No i cały czas tkwi w tej spirali, coraz bardziej gdzieś tam ubożejąc. I teraz widzimy też jedną rzecz, że mamy takie turbo, jeżeli chodzi o kredyty, i o tym często mówimy, i mikrokredyty, szczególnie jeżeli chodzi o nawet nie chyba od COVID-u. Ja bym to liczył tak od COVID-u, czyli jak się zaczął COVID, to dostaliśmy, zarówno zwiększyła się liczba osób, która zaczęła mieć problemy, jeżeli chodzi o mikropożyczki, jak i osoby, które posiadają kredyty w bankach. Natomiast ostatni rok też dosyć zdradliwy, o tym mówiliśmy często, czyli bank centralny, który obniżył te stopy procentowe, umożliwił bankom stworzenie takiej fali. A dlaczego stworzenie? Dlatego, że ludzie brali sobie właśnie mikropożyczki czy pożyczki bankowe, żeby spłacić stare długi. I to wielokrotnie jest powtarzane, tak, że w Rosji akcja kredytowa z roku 2023, pamiętajcie, która napędzała właśnie wzrost produktu krajowego brutto i wyniki banków, była napędzana bardzo, i też tych firm mikropożyczkowych, napędzana była bardzo często kredytami ninja, czyli te osoby, które właśnie już były zadłużone i brały kredyty, żeby spłacić stare kredyty, czy tak jak powiedziałem, żeby na przykład ogłosić upadłość, nie? I to jest taki granat już odbezpieczony, cykający, który wybuchnie. Wybuchnie, jeżeli chodzi o mikropożyczki i wybuchnie, jeżeli chodzi o banki. Jeżeli chodzi o mikropożyczki, to tam sytuacja jest trochę lepsza niż w przypadku banków, jeżeli chodzi o kwoty. Bo tam mamy małe kwoty, nie? Ale duża prowizja. Tak, ale już ludzie nie są w stanie tego, że tak powiem, ogarnąć, bo tak często trafia.
Bo pamiętajcie też, że często ci mikropożyczki, no to nie dostałeś albo już nie możesz dostać kredytu w banku, no to idziesz, bierzesz tą mikropożyczkę, tak? No bo A najpierw raczej do druga banku. sprawa, rozwój obsługi internetu i to, jak wyskakują Łatwość. reklamy. Tak, Tak. łatwość. Jak my przeglądamy strony internetowe rosyjskie, to po prostu jest od groma. To atakuje Tak, ale na na przykład każdym kroku. mówimy tak, o online, bo tak, pożyczkę możecie wziąć na online, tak naprawdę na paszport czy na ten dowód rosyjski. Jak to wygląda? Możecie, że tak powiem, zrobić to z domu, ale są różnego rodzaju takie, jak u nas mamy bankomaty i wpłatomaty, to tam mamy takie nie wiem, Maty. pożyczkomaty, tak. Mhm. Czyli przychodzicie, skanujecie swój ten paszport i tyle. No i jaką I kwotę tam chcecie? wypadają pieniądze. Więc możecie. To dla kogoś, kto nie potrafi obcować z pieniądzem, nie potrafi myśleć gdzieś tak, wiesz, przyszłościowo, to jest straszne. A nie daj Boże, jesteś pod wpływem dumy. Zadumany, tak. Jesteś Tak. zadumany, idziesz, mówisz, A. dzisiaj się zabawię, nie? Tak. I nie mam, Hulaj już mi się dusza. skończyły środki, nie? A tu widzę, to jest taki ten pożyczkomat, tak, to sobie A podejdę jeszcze i wiesz. 20, 40, 100 tysięcy sobie wypłacę, nie? Zwłaszcza A co? jak dopiero co poznałeś jakąś kobietę, która bardzo się do ciebie przytuliła i tam misiu coś tam, a ty mówisz, a nie mam na hotel, a będę miał na hotel i cyk. Tak, nie? oczywiście to różne mogą być powody. Tutaj Tak. podaje się ale może być tak, że dzieci trzeba ubrać, trzeba coś Tak. kupić i tak dalej, i tak dalej. Lekarstwo, które podrożało i jest w sąsiednim regionie, trzeba zapłacić za przyjazd, bo to też wiesz. Mąż idzie na wojnę, trzeba mu kamizelkę kupić, ciepłe gacie, tak, może się zwróci, bo może jakiś żołd dostanie, bo się zaciągnął, no ale mikropożyczkę trzeba wziąć. I Tak. to ciekawe, na przykład bardzo duży był wzrost mikropożyczek właśnie w 2022 po ogłoszeniu mobilizacji. Tak? Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Dla firm mikropożyczkowych cała strategia marketingowa jest na powracających klientów. Tak. To jest cała struktura działania tej firmy polega na tym, że bierzesz jedną i później oni robią wszystko, żebyś wziął tą drugą. Tak, specjalne oprocentowanie, jakieś zachęty, jedna rata za darmo, różne, tak? Dlaczego? 2 kredyty w jednym. No bo tak, on już zaczął wielopaki. spłacać, Tak. bo najgorsi są ci, co nie wiem, na przykład jakieś tam fałszywe dane, fałszywy jakiś dowód, albo wezmą jedną i nie spłacą, nie? No to taki stracony, nie? A ci, co wracają i spłacają, no to jest szansa, że zanim się wykoleją, że tak powiem, już tą spiralę będą mieli tak, że już nawet z tych puszek i z tego wszystkiego nie będzie. To zwróci się tym, którzy To się już życzyli zwróci tego. ten procent, tak? No bo Tak. jak to działa? No pamiętajcie, że firmy mikropożyczkowe są ograniczone w tym momencie jedynie ustawą, która mówi, że wartość mikropożyczki nie może być wyższa od 365%. Tak. To jest maksymalna wartość, tak, no ale no i dlatego widzimy, na przykład są na 200, na 80%, tak, no różne, tak, różne tutaj też różną, oni mają strategię, tak, w zależności właśnie od kwoty, na te mniejsze kwoty są wyższe oprocentowanie, na te niższe, wyższe oprocentowanie, na te większe są niższe już, nie? Ale to też jest sposób, jak powiększać zadłużenie, bo słuchajcie, macie powiedzmy zadłużenie na 100 000 rubli i to oprocentowanie na 360% i przychodzą wam i mówią, no i nie umiecie już spłacać i oni mówią, no to weźcie na 150 000 rubli. A niższe oprocentowanie damy. A odrobinę niższe oprocentowanie, coś tam. Tak. No i oni biorą, a za chwilę dalej widzą, że nie są w stanie spłacić, no to na 200 000 rubli, ale oprocentowanie już teraz znowu 300, no nie macie wyjścia. No i to się tak może nakręcać. Niestety jest to przemyślane i sprytnie wyliczone działanie biznesowe. No tak, no bo oczywiście jest gdzieś tam po prostu matematycznie wyliczone i jaki mamy procent tych pożyczek, które do nas nie zwracają, tak. No i oczywiście jest pewne zagrożenie, bo dane pokazują, że w 2024 roku 25% firm mikropożyczkowych, pomimo to, że mają takie wysokie procenty, zbankrutuje.
Wiesz co, ja właśnie spojrzałem na ten artykuł, żeby sobie No. przypomnieć jedną rzecz i 2 reklamy mikropożyczek na tym artykule się wyświetlają, więc tak jest to Tak, a zastosowane. więc liczba ogólnie firm w Rosji będzie maleć. Tak, bo będzie, no przetrwają tylko ci, którzy mają albo do... Którzy najlepiej będą ściągać te pieniądze. Tak, albo, bo to jest też trochę taka piramida, tak? Mhm. Czyli pamiętajcie, że wiesz, że ten, kto już wypadł i już nie może spłacać, no to on jest ten, ale ci nowi, no na początku będą spłacać, bo będą żyli w przeświadczeniu, że spokojnie oni sobie dadzą radę, potem następna mikropożyczka, potem następna, a więc tutaj no i też właśnie to, że jest 83%, to też właśnie jest to zagrożenie, bo ponieważ mają mały dopływ tych nowych, a korzystają na istniejącej grupie, no to bez dopływu nowych, to w którymś momencie ta piramida finansowa zacznie szwankować. I dlatego się przewiduje te 25% upadku firm mikropożyczkowych. Ale upadek firmy mikropożyczkowej nie oznacza ulgi dla zadłużonego w No tej nie. firmie mikropożyczkowej, bo te długi ktoś tam przejmie, nie? Tak, zrobi się cesję i druga firma wykupi od ciebie wszystkie długi za powiedzmy przykładowo 50% wartości. Ty bankrutując, jak ta firma sprzeda te pożyczki i inna to firma przejmie, tak? No bo coś tam jednak pewnie będą różne portfele, tak? Czyli będzie portfel pożyczek takich, które jest prawdopodobieństwo duże, że oddadzą, no to wtedy ten portfel tyle, a zalegających ileś tam miesięcy, no to na przykład za 10% wartości, no ale tam podaję przykładowe, tak? Tak to najczęściej na tym rynku wygląda. Tutaj te cesje jak najbardziej też są robione i handel też tymi klientami i ich długami istnieje. No okej. No to co? Pozamykać to? Da się to fizycznie zrobić? Zdelegalizować? Tak, takie są pomysły i tego żądają nawet te wszystkie osoby. I to też pokazuje pewną taką mentalność Rosjan, bo no ale to trochę też jest normalne, no bo teraz tak, taka osoba, która Ogólnie jest mentalność zadłużona, ludzką. tak, wydaje mi się. zadłużona. Jak myślicie, jeżeli ktoś jest zadłużony w tych firmach, to kogo wini za to? Te firmy. Te firmy, tak? Nie wini siebie, żadnej pretensji nie ma, trudna sytuacja, coś tam się wydarzyło, mąż mi zmarł, dużo jakichś tam jest wytłumaczeń, czy czasami można zrozumieć, natomiast to nie jest jak gdyby powód, żeby brać tą mikropożyczkę bardzo często. Nie, potrzebowałem na nową lodówkę, tak od tego się zaczęło. Nowy laptop, sytuacja tej pani, Nie. co sprzedaje puszki, nowy laptop. Nowy laptop, tak na początku chciała, bo taki był i tak dalej. Tu widać też, że to, co często mówiłem, Rosjanie nie są przygotowani mentalnie jako naród, ludność, bo może naród to ten, ale społeczeństwo, ludność nie przygotowana była do tych usług takich właśnie kapitalistycznych, szczególnie, że tam właśnie ten taki drapieżny, tak, no bo te mikropożyczki, no taki drapieżny kapitalizm, który żeruje, tak, no można powiedzieć, że te firmy żerują tutaj na niewiedzy, tak, naiwności tych ludzi, no i takiej chęci właśnie, żeby coś mieć emocjonalnej, tak, nie mam, chcę mieć, tak, lepiej się poczuję, kupię sobie laptop, tak, będę bardziej szczęśliwy, może tego laptopa na przykład nie potrzebuję, ten stary może być, nie? Ale żeby być uczciwym, to nie jest przypadłość głównie rosyjska. Wszystkie społeczeństwa na świecie, jakiś procent ma takie zapędy. Polacy też mają, też nieraz pewnie każdy z was kupił sobie jakiś telewizor na raty, czy coś takiego. Nie miał od razu, chciał, bo jest jakaś okazja. Robimy to wszyscy, raz więcej, raz mniej, tylko chodzi o ten element, gdzie ta wajcha jest za daleko, ryzyko, jest źle wliczone ryzyko, bo coś innego jest wzięcie, nie wiem, telewizora na raty z niskim oprocentowaniem, gdzie moglibyśmy go kupić po 1 czy 2 wypłatach, a co innego jest branie na 365%, nie? To tu tak, ale wiesz, to jest takie, to trochę jest dolegliwość tych społeczeństw posowieckich, tak, gdzie mieliśmy tego bloku wschodniego jednak, w mojej ocenie,
Ponieważ no to społeczeństwa, wiesz, wcześniej nie było, miałeś niedobór tych towarów. A to nie zgodzę się. Amerykanie słyną z kart kredytowych i zadłużania się, wiesz, na konsumpcję. To akurat w obu stronach jest, nie? I po stronie amerykańskiej i rosyjskiej myślę, że tu. No dobrze. Natomiast Tylko kwestia tego, jak rynek jest drapieżny i jak się zachowują w stosunku do tego rynku, bo ja myślę, że w Stanach Zjednoczonych, gdybyś miał tak popularne te chwilówki, to ja myślę, że rząd by coś zrobił wcześniej, bo by widział, że to jest taka bomba, która może naprawdę wybuchnąć w twarz, a w Rosji wydaje się, że po prostu to jest kolejna okazja do zarobienia. tak. I jeszcze jedna rzecz. Teraz często rząd wykorzystuje, powiedzmy, sytuację w obecnym konflikcie, tworząc, łącznie z tym, że tworzy reklamy dla osób, które są zadłużone. Po co robi te reklamy? Najczęściej są skierowane to reklamy dla mężczyzn. Chcesz rozwiązać swoje problemy finansowe? Bądź patriotą, wstąp do wojska, nie? I nagle jest pokazana, że on kupuje, zobacz te reklamy, nie? Że on kupuje córce nowy smartfon, tak? Czy tudzież lodówkę, że ona tam szczęśliwa, tak? A on już w tym mundurze i tak dalej. I broni jeszcze dodatkowo ojczyzny, nie? Same jak gdyby zalety. A więc można powiedzieć, że być może też jednym z tych elementów jest to, że rząd do tej pory był, wpędzając znaczy Rosjanie sami się wpędzili, tak, te długi. Ale rząd im bardzo pomógł. Tak, wykorzystuje sytuację, tak, i próbuje, że rozwiązaniem jak gdyby ich problemów będzie udział w specjalnej operacji, nie? I to jest jedna z bardziej perfidnych rzeczy, które robi ten rząd, bo my ostrzegaliśmy o tym. Możecie obejrzeć pierwsze nasze odcinki gdzieś z zeszłego roku, czy wejść na ekonomię Rosji, nadchodzi pokolenie bankrutów. My o tym mówiliśmy prawie rok temu. Mijają kolejne miesiące, widzimy, w którą stronę to idzie i jest to problematyczne dla tego społeczeństwa. No właśnie, tak. Tutaj mamy sytuację, że w 2024 to się nie poprawi. No chyba, że, bo czy rząd mógłby to zrobić? Tak, rząd mógłby po pierwsze zacząć regulować, czyli mógłby wprowadzić jakąś ustawę antylichwiarską, która by jeszcze ograniczyła te oprocentowanie, co by utrudniło po prostu życie tych, no bo nie musi koniecznie delegalizować, mógłby też oczywiście zdelegalizować. Mógłby obniżyć oprocentowanie. No ale o tym mówię, ustawa antylichwiarska, czyli nie tam 365, tylko powiedzmy, nie wiem, 50%, nie? Czy tam jakiś, nie? Mógłby też zdelegalizować, chociaż delegalizacja moim zdaniem byłaby tylko częściowo skuteczna, bo by spowodowała utworzenie czarnego rynku. Takiego no, czarnego już można powiedzieć, nie? Czyli już byś nie szedł pożyczać od... I to byłoby gorsze chyba dla ludności, bo musiałbyś pożyczać od tego świata przestępczego, no bo nagle by zaradni Rosjanie sobie stworzyli system, że tam oczywiście byłoby to na mniejszą skalę, no bo tu masz łatwość, tak jak mówię, idziesz, podchodzisz, patrz ten pożyczkomat, nie? A tak to musiałbyś kogoś znać, ja znam kogoś, tutaj on ci pożyczy na tam procent i tak dalej, nie? To ja mam do ciebie pytanie takie. Przeciętny Rosjanin dostaje jakąś określoną pensję, bez znaczenia jaką. Musi zapłacić podatki, czynsze, kredyt bankowy, chwilówkę. Co on będzie spłacał w pierwszej kolejności? To chyba, gdzie mu najbardziej grożą, tak? Chwilówkę najczęściej. Bo w indykatorze chwilówek będą najbrutalniejsi. No, najbardziej tak. I tutaj wszyscy się skarżą, że no bo oni chcą być, wiesz, jak jesteś firmą, która ma chwilówki, a masz do czynienia z klientem, który nie jest świadomy ekonomicznie, no bo jakby był świadomy, to często by nie brał tej chwilówki. Skoro nie jest świadomy ekonomicznie, to też nie jest świadomy prawnie. A nawet jeżeli jest świadomy prawnie, to nie stać go na prawnika. Tak, to też jest, wiesz, walka z instytucją,
Jaka by nie była, ale jeżeli jest dostatecznie bogata, no to stać ją na kilka biur prawnych i cię po prostu zjedzą, nie? No Więc to bo jest ten koszt często prawnika walka dla takiej firmy, no to jest jakieś tam wliczone promil, w koszty. tak, w koszty, mają stałych prawników, a taka Mhm, osoba no jeszcze musi dodatkowo się zadłużyć, żeby wziąć sobie prawnika. tak. I to w każdym gdzieś tam systemie tak będzie. Oczywiście, no może są jakieś tam przypadki, że ktoś ma jakieś tam wiedzę, tak, no i tam próbuje samemu walczyć, natomiast no załóżmy, że w większości przypadków, skoro nie ma się wiedzy ekonomicznej, nie ma często się wiedzy prawnej, no a tu straszą, a tu dzwonią, no dobra, to ja spłacę, a za ten czynsz to na razie później. Dlatego masz te właśnie firmy, które też w Rosji odcinają na przykład media, nie? Czyli od razu po miesiącu, pomimo że nie można, znaczy w Rosji można odcinać media, natomiast trzeba odpowiednie tam ostrzeżenie i tak dalej. No i firmy też, te spółdzielnie nie chcą być na końcu tego dziobania, no bo wiedzą, że mają sporo lokatorów, którzy zalegają, no to chcieliby od nich też ściągnąć. No i trochę taka jest walka, kto pierwszy Ja tu może zajmie te pieniądze. wrzucę w tym momencie informację, którą podawaliśmy, ale może nie wszyscy ją zapamiętali. Rosjanie bardzo często wykorzystują unikanie płacenia czynszu czy mediów jako pożyczki, Tak. bo one są znacznie mniej oprocentowane, te wiecie, No, niż opóźnienia chwilówka. za spłatę niż chwilówka. Więc sytuacja wygląda tak, że jak bierzesz chwilówkę, no to wtedy próbujesz się ratować, nie płacąc czynszu, gdyż te odsetki tam rosną znacznie wolniej, bo one są chyba jakoś ustawowo unormowane na jakieś tam śmieszne kwoty. No ale też w sytuacjach życiowych, w których nie jesteś w stanie spłacać, ci mądrzejsi może, bo to też właśnie ci sprytniejsi, wybierają zamiast sięgnięcie po ostatnią deskę rachunku chwilówkę, po prostu wybierają niepłacenie czynszu z premedytacją i wykorzystują to jako pożyczka, która jest mniej oprocentowana. Dlatego tak często teraz firmy, te spółdzielnie sięgają po odcinanie mediów w Rosji, no bo wiesz, z jednej strony zalegasz tam już kilka miesięcy, z drugiej strony jak ci odetną wodę, gaz, prąd, no to może zapłacisz, nie? A tą chwilówkę wtedy sobie przesuniesz, nie? No Tak, to wtedy masz taki natomiast dylemat, nie? Czy bez prądu i wody żyć, czy też, że te raty się tam naliczają za Natomiast tu mi się pojawia pewien dylemat od strony rządzącej, bo do pewnego momentu, jeżeli ta spłacalność była, wiesz, w miarę okej, to nie wpływało na dochody budżetowe. Natomiast w momencie, gdy ludzie zaczną masowo przestawać płacić za mandaty, za, wiesz, czynsze i tak dalej, no to tu jest konflikt interesów, kto ma pierwszy płacić. U nas, jak w kraju masz na przykład bankrutującą firmę, no to skarbówka ZUS pierwsza kładzie No łapę tam podobnie. na dochodach tej firmy. Natomiast tu nie będzie tak, że dla rządu te firmy pożyczkowe, chwilówkowe będą na tyle już uwierające, że zaczną one się dobierać do małego zasobu pieniędzy, na których chciał położyć rząd łapę, że Nie. będą pierwsi, będą bardziej wymagający i tak dalej? Nie, bo powiem ci tak, jeżeli popatrzymy na wartość tych chwilówek, to te wartości są małe. No tam są chyba 300 miliardów rubli. Pół biliona rubli. Tak? Pół To jest biliona rubli, no. coś, czyli małe wartości w stosunku na przykład do kredytów bankowych, gdzie mamy po prostu mega bańkę. Tak? To jest mała bańka, ale problem społeczny jest duży, bo 20 milionów, no to trochę jest. Tak? Ale słuchaj, duża bańka bankowa rośnie wolniej niż mała bańka chwilówek. I to dużo. Tak. Dlatego społecznie tak. Natomiast wiesz, jeżeli pytasz się o wartościowo, no to pół biliona, no to rząd mógłby, wiesz, powiedzieć, dobra, wszystkie są nielegalne, spłacamy, nie wiem, robimy nową ustawę i darujemy wszystkie długi. Whatever, tak? Mógłby to rozwiązać bardzo szybko, wbrew pozorom.
i rozwiązać ten problem społecznie, tak? Okej. I na przykład zrobić nową ustawę, że wszystkie, nie wiem, te firmy, jak to w Rosji, tak można tu wiele rzeczy można by było zrobić i doprowadzić do oddłużenia tych ludzi. No, Tak, to bo by by był społecznie- poklask niesamowity. Tak, a koszty dla na przykład reżimu małe. Szczególnie, że to Mhm. w rublach to można by było na przykład dodrukować, nie? Mhm. I tutaj, jeżeli byłby, wyobraź sobie, no tylko że teraz nie ma takiej potrzeby i mówię, i cały czas ci ludzie zasilają armię. Tak. Bo jeżeli nie będzie tego elementu ekonomicznego i on zostanie oddłużony, Czyli według ciebie to jest jeszcze bardziej perfidne, bo Tak. mogliby coś zrobić, Mogliby. ale mają kranik z nowym poborowym odkręcony. tak, moim zdaniem tak, teraz tak. No bo teraz wyobraź sobie, gdzieś tam w którymś 2024 mówią 500 miliardów, zróbmy mamy ten podatek, te cła ruchome dadzą 600, chcieli, żeby 600 ileś, ale dadzą 500, to jest mniej więcej tyle, ile żeby spłacić tych ludzi. Mhm. Z tych ceł ruchomych. No powiedzieli, że to jest ten. Do końca podejrzewam życia ci ludzie by głosowali na tą osobę, która by im to Tak. umożliwiła, nie? Mhm. Czyli spłaciła za nich długi, bo pamiętaj właśnie, tu jest bardzo ten ciekawy element, że wszystkie osoby zadłużone poczuwają się, że one, no tak jak człowiek, no to jest chyba takie właśnie, że co złe to nie ja, przecież ja nie popełniłem błędu, to te złe, chciwe firmy na mnie żerowały, tak? Mhm. Ja tutaj byłem w porządku, może trochę Byłem pod ścianą. lekkomyślnie, ale był i wiesz, i jest zaraz ale, nie? I 50. Tam zapominałem, że jak brał tą pożyczkę, to był na przykład zadumany, nie? I tam może nie do końca ten. Zawsze jest jakieś wytłumaczenie, tak? Ale i te firmy są znienawidzone, bo wiesz, w Rosji jest wiele rzeczy, tak, których Rosjanie nienawidzą i zawsze szukają, że i teraz jakie jest oczekiwanie ludzi? Nawet z tego artykułu, że władza przyjdzie i rozwiąże problem. Nie, że oni dadzą jakąś pomoc tym ludziom. Nie, że władza przyjdzie i zakaże działalności tych mikropożyczek i najlepiej niech spłaci te długi ich. Takie jest oczekiwanie tych ludzi. No okej. Więc mamy takie, wiesz, powiązanie cały czas takiego komunistycznego myślenia, że tu rząd, władza coś za nas zrobi, z tym kapitalistycznym, że pieniądze są na wyciągnięcie ręki, wystarczy podejść do kiosku i sobie wypłacić te pieniądze, bo przecież to nic nie kosztuje, nie? A ja będę się martwił tam za miesiąc, 2 miesiące, tak? Dobra, to teraz poruszmy jeszcze jeden temat tego, co mówiliśmy w porannym cepie. Prokuratorzy z karabinami maszynowymi. Chodzi mi o zwiększenie się zagrożenia dla ludzi, którzy chcą gonić przestępców. Duże zadłużenia, sytuacja pod ścianą powoduje społeczne takie sytuacje, że ta przestępczość rośnie. Ci ludzie są coraz bardziej zdeterminowani, coraz bardziej przymuszeni przez sytuację, no bo potrafię sobie wyobrazić, że mężczyzna nie pojechał na wojnę, tylko wybrał, nie wiem, skok na jubilera w pobliżu albo zapisanie się do jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, która przewozi przez granicę olej silnikowy czy coś takiego. Jest tylko kierowcą, nie? Tak, jest tylko kierowcą, natomiast konkurencja, o czym mówiliśmy, wśród grup przestępczych też będzie coraz większa. Organy ścigania będą musiały być coraz bardziej zdeterminowane, żeby sobie radzić z tą siłą. I jak myślisz, takie zapętlanie się społeczeństwa w tych chwilówkach, takie poczucie beznadziei, poczucie bez wyjścia, będzie powodowało takie zezwierzęcenie, jeżeli chodzi o przestępczość? Że tu jestem pod ścianą i już nie mam co zrobić? Ze zwierzęcenia takiego słowa nie użył, ale no trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Z jednej strony... Bo wiesz co, bo chodzi mi zwierzęcenie, że instynkt przetrwania ci się włącza i już nie liczy ci się nic innego, tylko przetrwać, spłacić, wyżywić. Nie, raczej myślę, że będzie taki mechanizm,
który redukcji pewnego dysonansu, tak? Czyli będziemy sobie racjonalizować irracjonalne postępowanie. Czyli tak, o co mi chodzi? Ktoś się zapisuje do wojska, nie? I jest to irracjonalne, ale jak on sobie to redukuje, nie? On sobie redukuje tak, no statystyka mówi, że osoba, która nie jest tam przeszkolona i dużego doświadczenia nie ma, przetrwa na tym froncie 3 dni, a więc z punktu widzenia jego jest to 3-dniowa operacja wojskowa, tak, bo dłużej nie przeżyje, ewentualnie zostanie ranny, tak, czy dostanie się do niewoli. Ale jak on sobie to ale on z jakiegoś powodu jednak się decyduje. Tak, no i jedzie. Tu musi nastąpić pewna racjonalizacja. On mówi, no tak, ale tu mi znajomym, ja nie trafię na front, bo ktoś mi tam załatwił. No dobrze, ale ja będę tylko kierowcą na tym froncie, przecież to nic złego nie może mi się stać, nie? I 50 innych powodów, bo jak czytamy nawet te jakieś pamiętniki tych mobików, czy złapanych w niewolę, to oni zawsze na początku sobie to tak układali, że im się nic złego nie stanie. Tak? Że mnie się w życiu nic nie stało, no to co mi się teraz... I jakoś sobie to próbujesz racjonalizować. No i teraz tak samo będzie, ponieważ ci ludzie przyparci do ściany tymi mikropożyczkami będą oczywiście popadać w nałogi, to jest oczywiste, no bo tutaj spożycie dumy będzie wzrastać, ale też będą zasilać te grupy przestępcze. Bo właśnie ten przykład, który podaliśmy. Szukany jest kierowca. Ja nie wnikam, co tam wożę. To nie moja sprawa, tak? W sumie ja tylko wożę, nic złego nie może mi się stać. No potem jest, wiesz, jakieś rozrachunki i ten kierowca ginie, no bo akurat przewoził cenny ładunek lub duże partie oleju. No i druga grupa stwierdziła, że to już nie są tej pierwszej grupy, tylko przejmujemy ładunek, a że przypadkowo był ten kierowca, no to stał się ofiarą, nie? No ale ty w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, nie wyobrażasz sobie tego czarnego scenariusza, że jak będę jechał z tego tam, nie wiem, Kazachstanu i będę no nie. Tak, że tu jest jakieś niebezpieczeństwo. Biały dzień, normalna droga, no co im się może wydarzyć. Potem ja tylko będę wynosił, wiesz, bo zawsze jak ci przestępcy, to jest tak jak chodzenie, tak w ty, wiesz co, tam prosta sprawa, będziesz tylko torby przenosił, nie? A że torby zawierają pewne substancje zakazane, no to jest co innego, lub pieniądze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Zawsze będziesz na początku chciał, dopiero w którymś momencie, jak już jesteś, zaczyna docierać do ciebie ta rzeczywistość i też widzisz pierwsze jakieś akcje, że wiesz, jest jakieś ryzyko, gdzieś ktoś kogoś postrzelił, tudzież był, wiesz, tak, tudzież zaczynasz sobie zdawać sprawę, że nie, ale to już jesteś w środku. No i teraz masz taką sytuację, że do tej pory to ty tam wiązałeś koniec z końcem, nie mogłeś spłacić, a tu nagle ta grupa przestępcza rozwiązała twoje problemy. No i teraz masz taki dylemat, tak? No co, wrócić do tego i do tych mikropożyczek i do biedowania, czy jednak zaakceptować to ryzyko i jak gdyby z nim żyć, szczególnie, że po jakimś czasie się uodparniasz też, tak? No i ryzyko w obu sytuacjach, poziom stresu jest może porównywalny, bo podejrzewam, że to ci sami mężczyźni mogli przychodzić po te twoje długi i cię lać tą pałą. Tak, a teraz ty. No i teraz jeszcze następna rzecz, bo tutaj widzimy, że mówiłeś o tych karabinach. Te osoby, które są też windykowane, bardzo często też posiadają broń, bo to jest na przykład żona pozaciągała jakieś mikropożyczki, mąż był na wojnie, no i on wrócił. No ale i on z Ukraińcami sobie poradził, to sobie z komornikiem nie poradził? No sobie z komornikiem i te przypadki, że komuś odstrzelili nogi, no to zaczynają być już takie powszechne, a więc na przykład ci, którzy windykują, no też będą chodzili z bronią dla swojego bezpieczeństwa, tak? Tak. Bo nie wiadomo, kto po drugiej stronie, wiesz, otworzy, nie? A więc to zaczyna być jak gdyby po obu stronach, przy czym kto będzie miał przewagę? No będą ci, co windykują, czyli ci windykatorzy, no bo masz firmę pożyczkową, no wiesz, że trudno jest odzyskać, no to wynajmujesz już takich panów, którzy się nie boją. Się nie boją, tak? Którzy też są weteranami być może. Tak.
Nie? I tam wiesz, z drugiej strony jak spotkają weterana, to ich jakoś tam nie zmrozi, tak? Nie pozwolą sobie tych nóg odstrzelić, nie? Tak, Więc no. to tak to będzie wyglądać. No tutaj brutalizacja no, będzie następować. Teraz czy rząd jest zainteresowany, żeby tak było? No powiem przewrotnie, rząd jest zainteresowany budową imperium teraz, wiesz, on buduje imperium, podbija Ukrainę, inne kraje, Wielki Związek Rosyjski w całej Europie. On się nie będzie tym zajmował, no. Więc tutaj jak gdyby poprawy słuchaj, nie widziałbym szans. Rozmawiając tak, to my możemy sobie powiedzieć, ci Rosjanie dobrze im tak, No nie. ale słuchajcie, ci ludzie, właśnie te 20 milionów, czy kilkaset tysięcy z tych 20 milionów, którzy dostaną karabiny i będą się strzelać między sobą, to oni mogą te strzelanie tymi karabinami eksportować na cały świat później, że wiesz, że jaka nasza w Polsce grupa przestępcza będzie dosyć zdeterminowana, żeby ich powstrzymać, w sensie jak wejdą im na teren, kto ich powstrzyma? No wiesz, tak jak w latach 90. U nas zbiży z kijami baseballowymi, tamci z kałachami i po roku wojny, nie? To wiesz. Tak, po morderstwach, gwałtach, zabiciu swojego tam kolegi i tak dalej, wszystko, wiele już przeszli, wiele widzieli, tak, polscy przestępcy, no nie zrobią na nich wrażenia, tak, No czy nie. europejscy. Tak? No nie. A na pewno w którymś momencie no będzie jak zawsze, tak, no trzeba będzie wyższe zarobki, handel tutaj zakazanymi substancjami z Europy do Europy, co przecież to tutaj klientów w Europie będzie na różne rzeczy, tak? Nielegalne, różnego typu. Tak. I w ten oto sposób połączyliśmy sytuację tego, że Rosjanie biorą chwilówki, więc nasi przestępcy muszą obawiać się konkurencji. Tak, i muszą śledzić tak, żeby, no bo ja mówiłem, to ta brutalizacja i to zwiększenie przestępstwa, bo wszyscy się boją na Zachodzie, co się stanie, jak Rosja się rozpadnie, tak? Nie, że tam rozpadnie i wtedy właśnie te przestępcy będą i w ogóle i taki dziki kraj. Ona się nie musi rozpadać, żeby ta brutalizacja właśnie postępowała, nawet wręcz przeciwnie, bo jeżeli byłaby jakiś rozpad czy jakieś podziały, no to mielibyśmy tutaj konflikt w ramach często Rosji, tak? I tutaj ten eksport tego na zewnątrz jest utrudniony. A o wiele gorsza sytuacja jest taka, kiedy w takim chorym systemie ci przestępcy, no zobacz, no oni zaczynają mieć takie komfortowe warunki do działania. Coraz bardziej, nie? Tak. No bo coraz słabsze te służby, no bo nawet to, że wyposaża się tych prokuratorów, no to oznacza raczej słabość, a nie siłę. Tak. To jest właśnie, to jest element taki, który daje do myślenia. Dlatego poszło to u nas na okładkę, no bo gdzie prokurator z karabinem? Co się musi dziać na zapleczu? Meksyk, tak, takie Co się musi dziać na zapleczu, żeby Ameryka Południowa nam się zaraz kojarzy, tak, że oni faktycznie chodzą tam z bronią, ci prokuratorzy i obstawa i tak dalej, nie? No to dochodzimy właśnie do takich karteli, które w Meksyku, w Kolumbii, nie? No to jest ten kierunek, tak? To będzie właśnie tak przypominać. No i co? Amerykanie nie mają problemu z meksykańskimi kartelami? No to teraz sobie wyobraźcie, że będziemy mieli takie same problemy z rosyjskimi kartelami, tak? Tak. Ale to chyba już jest na kolejny, dłuższy odcinek, bo można by było te wątki mnożyć, natomiast temat chwilówek myślę, że można zakończyć na ten moment. Będziemy informować o kolejnych liczbach, bo te liczby, powiem Ci, wzrastają z każdym miesiącem. Mamy co aktualizacja, to chwilówki, hipoteki i zwykłe kredyty. Tak. To się tak nawzajem nakręca. Zapomniałem powiedzieć, słuchajcie, zapraszamy jutro na drugą część od dinozaura do Putina, wszystko o ropie z Tomaszem. Zgłębiliśmy temat odwiertów, zgłębiliśmy temat sprzętu. Myślę, że równie interesujący jak pierwsza część, a może i bardziej. Powiecie, kiedy Rosji ropa się skończy? Tak, powiemy. Dobrze. No zapraszam.
Ja posłucham. Zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.